Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy placuszki z takimi dziurkami. Już Wam mówię, będą oczywiście to placuszki na słodko. Ja będę je podawać z takimi, zmiksuję truskawki i na truskawki dam troszkę kleksa zbitej śmietany. I już Wam mówię, co będzie mi potrzebne. Tutaj mam około 2 szklanek, szklanka 250 ml ciepłej wody, nie gorącej, ale ciepłej, takiej pokojowej. Do tego 1,5 szklanki semoliny. Semolina to jest taka kaszka, mąka z pszenicy durum i już Wam mówię, taką semolinę można dostać na znanym portalu aukcyjnym, na Allegro, ewentualnie w jakichś sklepach. Ja kupiłam sobie na Allegro semolinę. Do tego będziemy potrzebować 1/3 szklanki mąki tortowej, 1 łyżka cukru, do tego 2 łyżeczki takie płaskie proszku do pieczenia i 1 taka czubata łyżeczka drożdży suchych. Troszkę szczypta soli i to wszystko. Ja widziałam ten przepis oczywiście w internecie, ale bardzo dużo tych przepisów widziałam na zagranicznych takich jakby portalach, gdzie no, mało było po polsku, ale spróbuję zrobić, bo bardzo mi te placuszki się podobają i bardzo chciałabym je spróbować. Mam nadzieję, że tak jak wyglądają, tak będą smakować. Także zaczynamy. Czy można zastąpić czymś semolinę? Mi się zdaje, że raczej nie. Czytałam w internecie, nie polecają niczym zastępować semoliny. Ona ma, jak się ją dotknie, weźmie w palce, to ona jest troszkę podobna do naszej mąki krupczatki, ale jednak to nie jest mąka krupczatka. Mi przypomina to taki bardzo miałki piasek z nadmorza, o coś takiego, ale taki naprawdę miałki, bo ona jest taka w dotyku bardzo sucha. I już Wam mówię, od czego zaczynamy. Będzie nam potrzebny taki blender, ja mam taki, a to wszystko jedno możecie też robotem zrobić. Także do semoliny dodam naszą mąkę, bo tu mam miarkę. O, 2 szklanki letniej wody, tak żebyśmy nie zabili drożdży. O. Ciasto ma być rzadkie. Tutaj dodamy, od razu wymieszamy wszystko. Dodamy łyżeczkę drożdży sypkich. To o taką dość sporą łyżeczkę drożdży sypkich. Tak. 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia. Raz. I 2. 2 płaskie. Tak. Do tego łyżka cukru i szczypta soli. Wymieszamy. Gdyby ciasto nam zaraz nie będzie miało tak rzadkiej konsystencji, to dodamy po prostu jeszcze troszkę wody. Dlatego mi tu jeszcze troszkę wody zostało, ale dałam 2 szklanki. I wsypujemy. Nie dajemy tu żadnych jajek. I wiem, trochę to dziwnie brzmi, dla mnie też to dziwnie brzmiało. Tak, tu jest proszek do pieczenia i drożdże sypkie. Taki przepis. Tak, zamykam i będę miksować do połączenia się składników.
żeśmy już zmiksowali. Zaraz wam pokażę. Wyciągnę nasze. Już wam pokazuję konsystencję. Jest rzadka. Troszkę to wygląda, jakbyśmy kaszkę mannen tu zmiksowali. I teraz musimy to odstawić. Wszystko zależy od temperatury, ale na około 20-30 minut, żeby drożdże zaczęły nam pracować. Także widzimy się za 20-30 minut. I widzimy się po 30 minutach. Nie wiem, czy to widać, ale ciasto tak jakby zaczęło pracować. Po prostu bąbelki się wytworzyły. Dalej jest takie lejące i takie ciasto ma być. Gdyby wam wyszło troszkę gęstsze, po prostu dolać wody takiej temperaturze pokojowej i wymieszać. Za każdym razem, kiedy będziemy nalewać, zapalam gaz, smażymy na niedużym ogniu. I będziemy smażyć. Patelnia najlepiej, żeby była chłodna. Na chłodną patelnię wylewamy. O. Tak. I na małym ogniu. Przybliżyłam was, żebyście widzieli. Na małym ogniu. Już się pokazują. Nie przewracamy tych placuszków. Smażymy dotąd, aż ciasto, to surowe, po prostu się usmaży. Pokażę. O, już są takie bardzo ładne. Można troszkę patelnię spryskać olejem, jakbyście chcieli. U mnie ładnie odchodzą bez oleju. I każdy placuszek będę odkładać na kratkę. Taką kratkę z piekarnika, żeby one odparowały. Bo one będą odparowywać i spod spodu, i z wierzchu. Także nie kładźmy na talerz, bo po prostu nam zamokną. Jeszcze chwilę, nie wiem, czy to widać, ale chyba widać. Jest jeszcze ciasto, więc jeszcze. I już. Zaraz wam pokażę. O, widać, widać, piękny. Odłożę na kratkę do ostygnięcia. O. Na coś takiego, na taką kratkę. Odkładam, żeby one po prostu spod spodu i z wierzchu odparowały. I tak będę smażyć każdego. Przed każdym położeniem troszkę patelnię musimy schłodzić. Ona musi być chłodna. Nie stawiamy na gaz. I tak jak mówiłam, na małym gazie. Wymieszałam. Leję. O. I pomału czekamy na małym gazie. I następny też upieczony. Resztę oczywiście upiekę już poza kamerą i zaraz wam pokażę. No, wykładam. Jeszcze gorący, muszą odparować, ale ten wcześniejszy wam pokażę. Ten, który już ostygł. Tak wygląda. O. Tak wygląda spod spodu. I już wam mówię, tak jak mówiłam, lejemy na taką lekko ciepłą patelnię, nie na gorącą. Jakie są? Są bardzo, Jezu, wyostrzy? No wyostrzy. Są bardzo delikatne. Bardzo delikatne, nie są słodkie, więc trzeba oczywiście z czymś słodkim podawać.
w smaku przypominają mi takie puszyste naleśniki. Także zachęcam do zrobienia takich placuszków z semoliny. Naprawdę są dobre. Dobre, mięciutkie. O. Bardzo świetne. Można podawać z czym tylko chcecie. Ja uważam, że na słodko. I jeszcze chciałam coś powiedzieć. Także jak Wam się przepis podobał, naprawdę dobre, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także zachęcam do kupienia semoliny i wypróbowania przepisu. I zaznaczam jeszcze, że inne przepisy z semoliny też będą. Także zapraszam do wypróbowania przepisu i dziękuję za łapkę w górę i pozostawiony komentarz. Do zobaczenia. Pa, pa!